to tak naprawdę, jeżeli już mamy do czynienia z chorobą, to gdzieś stracimy z pola widzenia tą pierwotną przyczynę. Dysbioza jelit jest już skutkiem. Jakim prawem ja mówię o tym, że w żywności powszechnie dostępnej są substancje toksyczne? I się okazało, że większość plomb dostępnych na rynku ma w sobie bisfenol A. Większość ludzi ma w sobie glifosat. Tutaj też wydawałoby się takie błogie wyjść sobie na wsi na spacer i iść wzdłuż takiego pola uprawnego. Może być to błogie pod warunkiem, że nie trafimy na okres robienia oprysków. I teraz jeżeli my spożywamy mleko bądź jego przetwory pochodzące ze zwierząt hodowanych w warunkach przemysłowych, to zastanówmy się, czy te zwierzęta są wychowywane w warunkach wolnych od substancji toksycznych. Powodują pewne zamieszanie, powodują sporo bałaganu, a mimo wszystko są w pewnych sytuacjach mile widziani przez organizm. Teraz Państwa zaszokuję. Witam Państwa, nazywam się Ewa Gierula, jestem dyplomowanym dietetykiem holistycznym i psychodietetykiem, a także autorką książek Poradnika Zdrowe Dzieci, książki popularno-naukowej Żywność a zdrowie człowieka, a także książki kucharskiej i poradnika Zdrowa Rodzina. Zapraszam do mojego gabinetu dietetycznego dzieci, dorosłych i całe rodziny. Witam Państwa serdecznie. Spotykamy się po dłuższej przerwie, gdyż miałam sporo pracy dotychczas i nie mogłam za bardzo zabrać się za kolejny filmik, jaki miałam dla Państwa w przygotowaniu i który wynika z Państwa wyboru, a mianowicie chodzi o trzeci temat, jaki Państwo wybrali w ankiecie. I temat ten dotyczy tego, jak organizm oczyszcza się z substancji toksycznych. Dlaczego ten temat nas intryguje, dlaczego Państwa zainteresował, dlaczego ja go zaproponowałam na liście tematów, które Państwu przedstawiłam. Jak chyba większość z nas zdaje sobie sprawę, substancje toksyczne nie służą zdrowiu, a mamy ich pełno w naszym środowisku, w otoczeniu. I jednym z pierwszych kroków, o jakich musimy pomyśleć, gdy chcemy wyjść z choroby lub gdy chcemy zachować zdrowie, to jest oczyszczenie się z substancji toksycznych. I w jakim stopniu możemy liczyć na nasz sam organizm, że sobie z tym poradzi? Czy musimy go jakoś w tym wspierać? Czy organizm potrzebuje jakiegoś wsparcia, jakiejś pomocy z zewnątrz w tym procesie? Na te pytania chciałabym Państwu dzisiaj odpowiedzieć i na samym końcu powiedzieć już bardzo konkretnie, co należy wdrożyć tu i teraz w kierunku pozbycia się substancji toksycznych z naszego organizmu. Ale zanim przejdziemy do sedna sprawy, wyjaśnijmy sobie pewne pojęcia, żebyśmy wiedzieli, o czym mówimy, żeby nie było nieporozumień. Więc przede wszystkim, co to są substancje toksyczne? Są to substancje, które nie tylko nie są potrzebne organizmowi do sprawnego funkcjonowania, ale wręcz to funkcjonowanie w jakiś sposób zakłócają, szkodzą organizmowi, mogą powodować pewne zamieszanie w procesach, które zachodzą w naszym organizmie, mogą powodować zmianę pewnych struktur itd. No i w efekcie prowadzić do chorób, a nawet śmierci. I teraz możemy się zastanowić, jakiego rodzaju substancje toksyczne istnieją wokół nas czy w naszych organizmach. To zależy, jakie kryterium przyjmiemy. Pierwsze kryterium to sposób powstawania tych substancji. I tutaj możemy wyróżnić substancje, które są wytworzone przez człowieka, w szczególności w toku rozwoju cywilizacji, i substancje wytwarzane przez organizmy żywe. Takie substancje, które zawsze były wytwarzane, są i będą wytwarzane. I w przypadku tego drugiego rodzaju substancji używamy tutaj terminu toksyny, czyli toksyny są to substancje toksyczne wytwarzane przez organizmy żywe. I bardzo często mylimy te dwa pojęcia, to znaczy słowem toksyny określamy wszystkie substancje toksyczne i jest to dość powszechny błąd. Zauważyłam to w literaturze, również u przeróżnych specjalistów typu lekarze czy dietetycy i myślę, że to jest po prostu kalka językowa z języka angielskiego. A tak naprawdę warto rozróżnić te dwa pojęcia, czyli substancje toksyczne to jest pojęcie bardziej ogólne i dotyczy ogółu substancji, które nam szkodzą, a toksyny to są substancje toksyczne produkowane przez organizmy żywe, jakiekolwiek organizmy żywe. Następne kryterium to będzie rozpuszczalność tych substancji. Niektóre substancje rozpuszczają się w wodzie, a inne rozpuszczają się w tłuszczach. I to ma bardzo duże znaczenie, dlatego że pozwala nam rozróżnić źródła pochodzenia substancji, jak również sposób ich utylizacji przez organizm, sposób również szkodzenia organizmowi. Więc tutaj przede wszystkim się kłania biochemia
i nie pozostaje to bez znaczenia, jakie narządy w naszym organizmie zostaną obciążone w przypadku jednych i drugich, w przypadku substancji toksycznych rozpuszczalnych w wodzie i substancji toksycznych rozpuszczalnych w tłuszczach. I ostatnie kryterium, na którym się głębiej dzisiaj pochylimy, to jest miejsce, skąd te substancje do nas dochodzą. I część substancji toksycznych to będą substancje egzogenne, czyli pochodzące z naszego środowiska, z przestrzeni spoza naszego organizmu i będą to substancje, które w jakiś tam sposób prędzej czy później przenikają do naszego organizmu. Natomiast drugi rodzaj substancji toksycznych w tym kryterium to substancje toksyczne wytwarzane wewnątrz naszych organizmów. I moglibyśmy się zdziwić, ale ta druga grupa ma też ogromne znaczenie. To nie jest jakaś marginalna grupa, bo wydawałoby się, że głównie te substancje środowiskowe obciążają nas. Nic bardziej mylnego. Myślę, że obydwa źródła substancji toksycznych są równoważne, jeśli chodzi o wpływ na nasze zdrowie. I teraz pochylmy się przez chwilę nad substancjami, które pochodzą z naszego środowiska, które z reguły najbardziej nas interesują. Zanim do tego przejdziemy, chciałabym jeszcze zwrócić uwagę na jedną kwestię, bo jeżeli mówimy o substancjach toksycznych, to gdzieś zaraz za tym możemy pomyśleć o zjawisku zatrucia. W takim powszechnym rozumieniu zatrucie kojarzy nam się ze stanem nagłym, z silną reakcją organizmu, bardzo gwałtowną, bardzo takimi silnymi, gwałtownymi objawami, z potrzebą pilnej hospitalizacji i udzielenia pomocy medycznej. I to są zatrucia, które są określane mianem zatruć ostrych. To znaczy one występują wtedy, kiedy nagle do naszego organizmu dostanie się znacząca porcja trucizny, tak znacząca, że poważnie zagraża naszemu zdrowiu, a nawet życiu. I wtedy rzeczywiście mamy do czynienia z czymś, co wymaga szybkiej interwencji medycznej. Często kończy się to szpitalem i jest to zatrucie ostre. Natomiast jest jeszcze inny rodzaj zatrucia substancjami toksycznymi. I jest to coś, co nie jest tak bardzo zauważalne i niektórzy ludzie w ogóle nie kojarzą tego rodzaju zatrucia ze słowem w ogóle zatrucie. I chodzi tutaj o zatrucie przewlekłe, innymi słowy środowiskowe. Ja bardzo lubię określać je mianem zatrucia kumulatywnego. Chodzi mianowicie o takie zatrucie, które nie daje natychmiastowych objawów. Te objawy mogą pojawić się dopiero po wielu miesiącach czy nawet latach ekspozycji na daną substancję toksyczną bądź grupę różnorodnych substancji toksycznych z ich elementem synergii, czyli silnego oddziaływania w grupie na organizm. I tutaj te objawy, tak jak wspomniałam, nie występują natychmiast. Nie ma pilnej potrzeby udzielenia pomocy medycznej i co gorsza, gdy już te objawy się pojawią, my często w ogóle nie myślimy o pierwotnej przyczynie. I to jest cała tragedia i powiedziałabym, że w tym względzie te zatrucia kumulatywne, środowiskowe, innymi słowy przewlekłe, są groźniejsze od zatruć ostrych. Pod tym względem właśnie ten fakt, że my możemy się nie zorientować, że coś nam szkodzi i cały czas na to eksponujemy się. Jeżeli byśmy połknęli dużą dawkę rtęci, doprowadzilibyśmy się do zatrucia ostrego i doskonale wiedzielibyśmy, co nam zaszkodziło. I wiadomo, że tego zawsze będziemy unikać. Natomiast w przypadku zatruć przewlekłych tutaj jest problem, bo my nie dostrzegamy, nie widzimy od razu objawów, a jak już objawy wystąpią i czasem naprawdę poważne i czasami prowadzące do śmierci, mało kto myśli o prawdziwych przyczynach. I w ogóle dzisiejszy temat jest dlatego ważny, moim zdaniem, że pomimo, że większość z nas zdaje sobie sprawę, że substancje toksyczne nie służą zdrowiu, powodują choroby, to tak naprawdę, jeżeli już mamy do czynienia z chorobą, to gdzieś stracimy z pola widzenia tą pierwotną przyczynę. My skupiamy się już na zjawiskach, które tak de facto są następstwem tej pierwotnej przyczyny. Na przykład niedawno zapytałam się jednej z moich pacjentek, jak pani myśli, co jest przyczyną pani choroby. Pacjentka zaczęła się zastanawiać i powiedziała między innymi dysbioza jelit. No właśnie, wydawałoby się, że bardzo dobry tok rozumowania, tak, to co się dzieje w jelitach jest podstawą w zasadzie większości chorób, to znaczy jeżeli dochodzi do nierównowagi mikrobiologicznej w jelitach, to możemy się spodziewać choroby w dowolnym obszarze, układzie naszego ciała i wydawałoby się, że ta osoba miała rację.
Natomiast ja staram się naprowadzać na to ten właściwy tok myślenia, który pozwoli nam podjąć właściwe kroki. I tak naprawdę powracam do tego przykładu, dysbioza jelit jest już skutkiem. Możemy to porównać do takiej sytuacji, jak to jest w zasadzie już anegdotyczny przykład, który często wiele osób podaje, że jeżeli jest pożar, no to wkrótce pojawiają się wokół tego miejsca, gdzie jest pożar, wozy strażackie. W związku z tym moglibyśmy wysunąć wniosek, że wozy strażackie są przyczyną pożaru. Albo że gdy dochodzi do wypadku samochodowego, wkrótce pojawia się przynajmniej jedna karetka. No i można by było pozornie logicznie stwierdzić, że karetki są przyczyną wypadków samochodowych. I oczywiście wszyscy się na te przykłady uśmiechniemy, bo to jest oczywiste, że tak nie jest. Natomiast my robimy ten sam błąd logiczny w myśleniu, bardzo podobny, analogiczny, jeżeli zastanawiamy się nad przyczynami naszych chorób i gdy podejmujemy decyzje co do środków, kroków, jakie należy poczynić, aby z tych chorób wyjść, bądź aby zachować zdrowie. I mam nadzieję, że dzisiejsze spotkanie troszeczkę zmieni u Państwa sposób patrzenia na ten problem. Wracamy do naszych substancji toksycznych i ich podziału. Tutaj mówiłam o potrzebie rozróżnienia zatrucia ostrego od zatrucia przewlekłego, środowiskowego, kumulatywnego, po to, żebyśmy się nie oburzali, gdy powiem, że na przykład substancje toksyczne znajdują się w żywności, w powszechnie dostępnej żywności, no bo każdy mógłby się oburzyć, no jak to, przecież ta żywność jest dopuszczona prawem do handlu, do spożycia, jest nadzorowana, a więc jest bezpieczna. Jakim prawem ja mówię o tym, że w żywności powszechnie dostępnej są substancje toksyczne? A więc od razu wyjaśniam i to samo będzie dotyczyć innych przykładów, które dzisiaj podam. Chodzi tutaj o malutkie ilości substancji toksycznych, które jeżeli by przeniknęły do naszego organizmu jednorazowo, w dużych odstępach czasu, nie kumulowałyby się z innymi substancjami toksycznymi, to prawdopodobnie nic by się nam nie stało. Nasz organizm by sobie świetnie z tym poradził. Natomiast ja mówię o problemie narastającym wraz z rozwojem cywilizacji, problemem kumulacji tych substancji toksycznych. I przejdźmy sobie teraz do podziału substancji toksycznych pochodzących z naszego środowiska, które przenikają do naszego organizmu. Podzielmy sobie je według sposobu, w jaki dostają się do nas do środka. Pierwszy, taki oczywisty sposób to połknięcie jakiejś substancji. No i gdzie będą w takim razie te substancje? Będą, tak jak już wspomniałam, w żywności, czyli to mogą być pozostałości pestycydów czy środków farmakologicznych stosowanych w konwencjonalnym rolnictwie. To mogą być rozmaitego rodzaju środki farmakologiczne o znaczeniu leczniczym czy tak zwanym profilaktycznym i tutaj zwracam uwagę przede wszystkim na substancje pomocnicze, bo na to mało kto zwraca uwagę, a często tymi substancjami pomocniczymi są takie związki jak dwutlenek tytanu, czy związki aluminium, czy związki rtęci. Przecież są to substancje neurotoksyczne i nikt o zdrowych zmysłach normalnie by takich substancji nie spożywał, a jednak gdzieś one w lekach się przewijają. I myślę, że tutaj nie jest to jakiś temat tabu, że nikt tutaj na mnie nie napadnie, że przestrzegam przed środkami farmakologicznymi, choćby z tego względu, że każdy lekarz, sami lekarze wiedzą doskonale, jak bardzo leki obciążają wątrobę. Kolejna rzecz, którą moglibyśmy połknąć i która nas od razu nie powali na nogi, ale w dłuższym okresie czasu może poważnie obciążyć nasz organizm, czy przyczynić się do tej ogólnej kumulacji puli wszystkich substancji toksycznych, jakie atakują nas z różnych źródeł, to są aparaty ortodontyczne czy plomby. Jeśli chodzi o aparaty ortodontyczne, no cóż, jeżeli się przyjrzymy, z czego one są zbudowane, to jest to najczęściej jakiś metal i jakieś tworzywo sztuczne. Ja kiedyś próbowałam dowiedzieć się, co wchodzi w skład tego tworzywa sztucznego, gdyż mojemu dziecku zaproponowano aparat ortodontyczny, no i niestety usłyszałam odpowiedź, że to jest tajemnica handlowa. A ja bym bardzo chciała wiedzieć, co moje dziecko miałoby w ustach i to przez długi okres, coś, co mogłoby uwalniać jakieś pojedyncze cząsteczki, które on będzie połykał. Więc ja wtedy nie zdecydowałam się na ten aparat właśnie z tego względu. Ja wtedy, bo to było przed laty, nie miałam jeszcze takiej świadomości jak teraz i takiej wiedzy jak teraz. Natomiast gdzieś kwestia logicznego myślenia i intuicji, myślę,
tak zwanego szóstego zmysłu podpowiedziała mi, że z tym należy uważać, że to jest twór nienaturalny, który wkładamy do ust. Tak nawiasem mówiąc, okazało się, że ten aparat ortodontyczny w ogóle nie był potrzebny, gdyż natura sama doprowadziła zgryz mojego dziecka do tak zwanego pionu. Wszystko się ładnie wyrównało. Jestem naprawdę zdziwiona, bo nawet dr Price nie przewidywał takiego rozwoju sytuacji, jeśli chodzi o wady ortodontyczne. Ale to już nie będziemy wchodzić, to temat na inny film. I jeszcze wspomnę o plombach. Tutaj się kłaniają amalgamaty, czyli substancje, które zawierają w sobie rtęć. I już powszechnie wiadomo, że od tego się odchodzi. Co więcej, jeżeli ktoś ma taką plombę z rtęcią, to nie może sobie jej tak w jakikolwiek dowolnym gabinecie, w jakikolwiek sposób w dowolnym gabinecie usunąć, tylko powinien to zrobić ktoś, dentysta, stomatolog, który jest wyspecjalizowany w usuwaniu tego rodzaju plomb, po to, aby nie doszło do już takiego ostrego zatrucia, można by powiedzieć, organizmu. Może nie ostrego, ale dosyć mocnego, jak na, powiedzmy, tę ilość substancji toksycznej. No i dobrze, wydaje się, że współczesne plomby już są takie bezpieczne. Niezupełnie. To jest coś, czym niedawno dosyć zainteresowałam się, gdyż pomimo, że moje zęby już raczej nie ulegają próchnicy, to zjawisko próchnicy jest już u mnie przeszłością z tego względu, że odkąd zmieniłam dietę i odżywiam się naprawdę wysokiej jakości pokarmami, zęby się uspokoiły, wzmocniły się i same doskonale radzą sobie z przeciwnościami losu i świetnie się trzymają. Natomiast w przeszłości, w młodości miałam sporo plomb założonych, no i teraz po latach czasami należałoby jakąś plombę wymienić, bo jakaś tam plomba już się po prostu wykrusza. I w związku z tym zainteresowałam się tym tematem i się okazało, że większość plomb dostępnych na rynku ma w sobie bisfenol A. Bisfenol A to jest jedna z substancji toksycznych, jest to związek obecny w tworzywach sztucznych, w plastikach. No i są producenci, którzy oferują plomby bez bisfenolu A, ale problem w tym, że większość stomatologów w ogóle o tym nie ma pojęcia. No i w związku z tym też, ponieważ stanęłam przed problemem wymiany plomby, konieczności wymiany plomby, gdzieś tam sama znalazłam taką plombę, znalazłam dentystę, porozmawiałam z tym dentystą i umówiliśmy się, że dentysta zakupi dla mnie materiał do wypełnień bez bisfenolu A. No ale też umówmy się, bisfenol A to tak naprawdę może być tylko wierzchołek góry lodowej. Co jest jeszcze w tych plombach, to naprawdę już nie wiem. Nie jestem chemikiem i nie sposób wszystko zgłębić. Oczywiście można by było się i nad tym pochylić, ale czy znajdziemy we współczesnych czasach całkowicie bezpieczną plombę? Nie wiem. Więc najlepiej nie doprowadzać do próchnicy i nie śpieszyć się z plombowaniem zębów. Lepiej opanować próchnicę poprzez właściwą dietę. Wróćmy jednak do głównego tematu naszego dzisiejszego spotkania. Ja niestety mam problem z tym, że popadam w dygresję i w zasadzie mogłabym mówić w nieskończoność. Jakie jeszcze substancje toksyczne mamy wokół siebie? Tu omówiliśmy substancje, które mogą dostać się do naszego organizmu przez połknięcie, czyli główne źródła to żywność, woda, również oczywiście środki farmakologiczne, jak również różne wynalazki stomatologiczne. Kolejna droga dostania się substancji toksycznych do naszego organizmu to drogi oddechowe, czyli przez wdychanie. I tutaj też część problemu jest doskonale uświadomiona, to znaczy jest dla nas oczywistym, że spaliny czy jakieś wyziewy z kominów przemysłowych to jest coś, co nas zatruwa, smog i tak dalej. Ale jest wiele substancji lotnych, które wdychamy i nad którymi w ogóle się nie zastanawiamy, a w związku z tym w ogóle się przed tym nie chronimy, ani naszych dzieci. I co to będzie? No oprócz jeszcze, powiedzmy, dym papierosowy jest taki oczywisty, natomiast z tych mniej oczywistych rzeczy to będą środki czystości, które wydzielają zapach, na przykład płyn do mycia podłóg. I też tutaj taką Państwu opowiem historię, kiedy taki u mnie nastąpił punkt zwrotny, kiedy to zauważyłam, uświadomiłam sobie i postanowiłam coś z tym zrobić. Mianowicie to było też wiele lat temu, gdy odprowadzałam moją córeczkę wcześniej rano do przedszkola, jeszcze tak wcześnie, że nikogo nie było w przedszkolu i była tam pani sprzątająca, która właśnie kończyła sprzątać podłogę, myć podłogę. No i poczułam dość silny zapach płynu do podłogi. I zobaczyłam to moje dziecko, które wchodzi na tę salę.
I od razu włączyła mi się lampka alarmowa. Pomyślałam, no było to po prostu namacalne, to było oczywiste, że moje dziecko trochę się tego nawdycha. Oczywiście po jakimś czasie taki zapach ustaje, ale ile z tej chemii nadal krąży w powietrzu, w którym przebywamy, którym oddychamy, którym nasze dzieci oddychają. Dzieci przecież mają bardzo wrażliwe organizmy, tego nie wiadomo. Ja osobiście bardzo źle reaguję na takie zapachy, nawet jeżeli obiektywnie są bardzo przyjemne, łącznie z różnymi dezodorantami, perfumami. Bardzo często takie zapachy wywołują u mnie ból głowy, a konkretnie migrenę, także jestem szczególnie wrażliwa na te rzeczy. Niemniej, jeżeli nawet ktoś nie jest tak wrażliwy, to nie oznacza, że on tego nie wdycha. On może nie odczuwać, ale i tak będzie obciążał swój organizm, jeżeli będzie wdychał takie substancje. Czyli środki czystości, środki, no na przykład tak zwane odświeżacze powietrza, to jest kolejny przykład. Płyny do płukania tkanin. My jesteśmy w naszej rodzinie tak już odzwyczajeni od tych środków, bo kilka lat temu całkowicie je usunęliśmy z naszego domu, że gdy przechodzimy kilka metrów od jakichś ludzi, powiedzmy mijamy się na spacerze, najlepiej to wychodzi gdzieś tam na spacerze w lesie czy w parku, gdzie przechodzą też inni ludzie. I ja na przykład i moja córka potrafimy na kilka metrów od takich ludzi wyczuwać ich perfumy, ich jakieś, nie wiem, czy płyny do płukania, prania, cokolwiek to nie jest. My to czujemy i co gorsza nas to trochę drażni, pomimo że obiektywnie to są no, chyba w odbiorze większości ludzi ładne zapachy. Tak nam się uwrażliwił węch, co też jest takim dodatkowym plusem, bo jeżeli się chronimy na co dzień przed takimi substancjami lotnymi, toksycznymi z tego względu, że to nie jest coś, co jest przyjazne dla naszego organizmu, to jest coś, co nasz organizm musi wydalić. Jeżeli to wdychamy, to dostaje się to do płuc, a dalej do krwi i musi to być oczyszczone, bo to nie jest coś, co nam służy, czy coś, co jest obojętne dla nas. Więc tutaj nie tylko chronimy się przed tymi substancjami lotnymi, toksycznymi, ale również uwrażliwiamy się bardziej węchowo, co również służy podejmowaniu decyzji kulinarnych. Bardziej reagujemy na różne zapachy i myślę, że dzięki temu powrotu do naturalnej wrażliwości nasz organizm czasami może nas szybciej przestrzec przed czymś, co byśmy mogli zjeść, a co by w danym dniu, w danym momencie nie za bardzo mogło nam posłużyć. Więc to tak też mówię, tutaj jest kolejna dygresja, myślę, że ciekawostka, która się przyda Państwu. I wracamy do głównego tematu. Mówiliśmy o substancjach, które możemy wdychać. Co jeszcze możemy wdychać? Możemy wdychać wszystko to, co pochodzi od przedmiotów syntetycznych, stworzonych z syntetycznych materiałów, czyli wszelkie meble stworzone z plastiku, jakieś kleje, farby, różne specyfiki, takie farby, kleje i inne substancje, które służą do wykonania remontu czy budowy domu, to wszystko może na nas wpływać. Co jeszcze? Tak jak już mówiłam, kosmetyki również, tak? Czyli dezodoranty, to co wdychamy, perfumy. I jeszcze jedno źródło substancji toksycznych, które mogą się do nas dostać drogą oddechową i na co też mało kto zwraca uwagę, to jest powietrze w pobliżu pól uprawnych. I tutaj też wydawałoby się takie błogie wyjść sobie na wsi na spacer i iść wzdłuż takiego pola uprawnego. Może być to błogie pod warunkiem, że nie trafimy na okres robienia oprysków. W tym okresie jest to bardzo niebezpieczne. Ja to widzę nawet po naszych zwierzętach. My mieszkamy na tak zwanej wsi, gdzie, mówię tak zwanej, bo tu już nie ma zwierząt, ale są jeszcze pola uprawne i niestety przestaliśmy już wychodzić z naszymi zwierzętami, konkretnie z naszymi psami na spacery wzdłuż tych pól, bo zaczęły się problemy skórne. Tam może jeszcze była kwestia kontaktu przez skórę, o czym też zaraz będziemy mówić, ale również jest problem z wdychaniem. I teraz większość ludzi ma w sobie glifosat, co stwierdzam zarówno w mojej prywatnej praktyce poprzez skierowywanie osób, które się do mnie zwracają na badanie glifosatu, więc wśród tych osób praktycznie wszyscy mieli glifosat. To samo wykazują badania naukowe w różnych krajach przeprowadzane, że większość ludzi w każdym państwie ma w sobie glifosat. I to, co ja też stwierdzam, że ten glifosat występuje również u osób, które odżywiają się żywnością ekologiczną. No i pytanie, skąd ten glifosat? Oczywiście, że też w żywności ekologicznej może być w małych ilościach, ale
myślę, że w dużej mierze może ten glifosat przedostawać się drogami oddechowymi. I nie daj Boże jechać późnym latem czy wczesną jesienią przez jakąś wieś w porze wieczornej. Właśnie wtedy wyjeżdżają na pola traktory i inne maszyny opryskujące te pola, dlatego że część oprysków, jeżeli nie wszystkie, nie znam do końca prawa, ale można wykonywać właśnie po zmroku ze względu bodajże na pszczoły, na bezpieczeństwo pszczół. I ja kiedyś tego doświadczyłam, wracałam samochodem przez wieś, właśnie się już ściemniło, późnym latem. Miałam otwarte okna i nagle poczułam mocny zapach takich środków chemicznych. I od razu się zorientowałam, o co chodzi. Spojrzałam w bok, rzeczywiście na tych polach, te pola były podświetlone tymi maszynami i traktorami, więc już w mig od razu zorientowałam się, o co chodzi i natychmiast zamknęłam okna. Ale co już dostało się do moich płuc, to tam pozostało, poszło dalej do krwiobiegu. Także niestety w takim świecie żyjemy. Następny sposób przedostawania się substancji toksycznych z zewnątrz do naszego organizmu to jest skóra. I tutaj będą się przedostawać zarówno substancje rozpuszczalne w wodzie, jak i rozpuszczalne w tłuszczach, dlatego że skóra pokryta jest płaszczem wodno-lipidowym, to znaczy jest i wilgotna, i jest lekko tłusta. I im bardziej się pocimy, tym bardziej ta skóra jest podatna na wyłapywanie substancji. No i oczywiście tutaj też kłaniają się wszystkie kosmetyki, które używamy, wszystkie środki czystości, higieny osobistej, mydła, pasty do zębów, szampony. I niestety można by pomyśleć, no dobrze, to stosujmy w takim razie najbezpieczniejsze mydła i szampony, czyli te przeznaczone dla niemowląt. Tak kiedyś pomyślałam, ale gdy spojrzałam na etykietę tych produktów, to niestety włos stanął mi dęba. Ja po prostu byłam przerażona tym. W ogóle zawstydziłam sama siebie, że kiedyś, gdy moje dzieci były niemowlętami, nie sprawdziłam tego i stosowałam te wszystkie specyfiki przeznaczone dla niemowląt tak beztrosko, bez sprawdzenia. No niestety te substancje, które są tam w spisie składników, nie nadają się dla w ogóle nie nadają się dla nikogo. Obecnie jestem w takim punkcie, gdzie zakładam, że w zasadzie na skórę czy do ust, do mycia zębów nadaje się tylko to, co możemy połknąć. Wydaje się to bardzo ekstremalnym podejściem, ale niestety tak na to wskazywałaby logika. Ale to też jest osobny temat, to bliżej, głębiej ten temat omawiam na konsultacjach w czasie wywiadu wstępnego, tam daję bardzo takie dokładne wskazówki, jak sobie z tym problemem poradzić. I oprócz tych środków czystości bardzo dużym problemem w przypadku szczególnie kobiet są kosmetyki. Ja doskonale rozumiem kobiety, które lubią się malować, które mają mocny makijaż, codziennie nakładają mocną szminkę, mocną bądź słabszą, to nie ma znaczenia, po prostu się szminkują, które malują sobie paznokcie. Sama kiedyś byłam taką kobietą i powiem szczerze, że nawet do dzisiaj tęsknię za tym okresem, kiedy właśnie mogłam się pomalować, wymalować sobie paznokcie i wyszminkować się. Bez tego, gdybym wyszła z domu, to bym czuła się tak jakby niepełna, więc to było coś, co lubiłam i dobrze się z tym czułam. Jest to element oczywiście taki bardzo kobiecy, więc ja bardzo rozumiem wszystkie kobiety, które stosują na co dzień piękny makijaż i gdzieś nawet podziwiam, bo to jest dzieło sztuki nieraz, tak pięknie umalowana twarz, oczywiście jeżeli jest to fachowo zrobione i z gustem. Natomiast niestety my musimy stawić temu czoła i się zastanowić nad tym, co my robimy z własnym organizmem, nakładając tony substancji, tony w cudzysłowie oczywiście, ale jednak bardzo dużą stosunkowo ilość substancji i przede wszystkim systematycznie, codziennie bądź prawie codziennie. To jest problem, tak samo duży problem ze stosowaniem dezodorantów. Tutaj też pewnie większość z Państwa wie, jaki jest problem z dezodorantami. Nie będziemy teraz też wchodzić w ten temat. Ja tylko podaję przykład substancji, która poprzez skórę może obciążyć nasz organizm. To samo dotyczy leków w postaci maści i innych postaciach, które aplikuje się na skórę. Oczywiście, że one przechodzą do naszego krwiobiegu i to jest nawet w założeniu producenta takich leków, że one mają się dostać przez skórę do naszego organizmu. Najczęściej. I tutaj jeszcze chciałabym zwrócić uwagę na same ubrania, które bezpośrednio stykają się z naszą skórą. Należy naprawdę uważać na środki, w których pierzemy pranie. Zrezygnowałabym absolutnie z płynów do płukania prania, bo one naprawdę nie są potrzebne. To jest
marketingowa kwestia. Ktoś nam wmówił, że absolutnie tego potrzebujemy, a tak naprawdę te zapachy czuje się przede wszystkim na początku, a potem już tak się przyzwyczajamy do nich, że ci, którzy używają ich na co dzień, tak naprawdę ich nie czują, a regularnie się podtruwają. Czyli to, co przylega bezpośrednio do naszego ciała, tkanina, to w momencie, szczególnie gdy się troszeczkę podpocimy, możemy liczyć się z tym, że obciążamy nasz organizm czy organizm naszego dziecka. I tutaj też na marginesie podpowiem tyle, że w przypadku niemowląt i małych dzieci zalecałabym pranie bez proszku. Mamy znakomite pralki w obecnej dobie, które wielokrotnie płuczą nam pranie, wirują, można nastawić wysokie temperatury i spokojnie można by było ubrania, jak również pościel i ręczniki w szczególności prać w wysokiej temperaturze 95 stopni. My tak na przykład robimy i nie stosujemy w tym przypadku już żadnych proszków. Zastanówmy się, czy jest jeszcze jakaś inna droga, którą substancje toksyczne pochodzące ze środowiska przedostają się do naszego organizmu. Wymieniliśmy sobie drogę pokarmową, drogę oddechową i skórę. I co jeszcze? Ja się nad tym zastanawiałam i przyszło mi do głowy, że przecież jest jeszcze pula substancji, które są wstrzykiwane do naszego organizmu, czyli za pomocą strzykawki i igły są wprowadzane do naszego wnętrza. No i oczywiście znowu będą to różnego rodzaju środki farmakologiczne o znaczeniu leczniczym czy teoretycznie profilaktycznym i podobnie jak w przypadku tych środków, które połykamy, tutaj zwróciłabym uwagę przede wszystkim na substancje pomocnicze. Proszę zawsze czytać w charakterystyce produktu leczniczego, co tam jest w substancjach pomocniczych. Tutaj też dodam od razu na marginesie, że jeżeli ja Państwu teraz wskazuję na źródła różnych substancji obciążających nasz organizm, to nie koniecznie oznacza, że w 100% powinniśmy się od tego odwrócić, bo są różne sytuacje w życiu. Tak samo w przypadku środków farmakologicznych. Tu nie chodzi o to, żeby totalnie z nich zrezygnować, bo czasami mogą nam uratować życie. Z tym, że chodzi o to, abyśmy w pełni świadomi decydowali o tym, jak często, w jakich dawkach je przyjmujemy i najlepiej robić to pod nadzorem mądrego lekarza, który rozumie istotę obciążania organizmu, niepotrzebnego obciążania czasami właśnie tymi środkami. Także tutaj tylko apeluję o zdrowy rozsądek. No i inne substancje toksyczne, inny przykład substancji toksycznych, które szczykujemy sobie, to różnego rodzaju narkotyki. No oczywiście nie wszyscy, to na szczęście chyba jest jednak tylko mniejsza część społeczeństwa. Niemniej wymieniam dla porządku, że to oczywiście też są substancje obciążające nasz organizm. Być może coś pominęłam w tej wyliczance, ale też nie chodzi o to, żeby absolutnie wyczerpać listę. Chciałam Państwu tylko uświadomić te substancje toksyczne, które są powszechnie w naszym otoczeniu, środowisku i co do których nie do końca jesteśmy uświadomieni. Nie zdajemy sobie sprawy, że to nas obciąża. I teraz druga pula substancji toksycznych, o której już mówiłam, to są substancje toksyczne wytwarzane w środku naszego organizmu. I to nie jest jakaś drugorzędna pula substancji, nie. To źródło toksyczności jest tak samo silne jak substancje toksyczne pochodzące z naszego środowiska i możemy być tym zdziwieni. No jak to? A więc przede wszystkim będą to substancje toksyczne pochodzące z rozmaitych organizmów zasiedlających nasz organizm. I będą to przede wszystkim mikroorganizmy, takie jak wirusy, grzyby, pierwotniaki, bakterie oczywiście i różnego rodzaju robaki. No i w szczególności, gdy mają charakter patogenny, bo nie zawsze ten sam organizm działa patogennie, on czasami działa pozytywnie, tylko w pewnych warunkach staje się patogenny, więc w momencie, gdy te stworki zaczynają być patogenami, możemy mówić o potężnym źródle toksyczności. I tutaj jest problem szczególny w przypadku jelit, bowiem gdy dojdzie do dysbiozy, czyli przerostu patogennych, niekorzystnych mikroorganizmów w naszych jelitach, to nie tylko powstanie bardzo silne źródło toksyczności w naszych jelitach, mianowicie chodzi tutaj o metabolity tych mikroorganizmów, ale również ten stan powoduje rozszczelnienie ściany naszego jelita, a tym samym umożliwia przenikanie tych niepożądanych substancji do naszego krwiobiegu.
i zaczyna się zabawa. To znaczy bardzo poważna sytuacja, może dojść do przeróżnych chorób, czasami bardzo poważnych. Właśnie z tego względu, że w jelitach, w naszych samych jelitach powstaje dużo różnych substancji, zwanych w tym wypadku toksynami. Tak? Substancje toksyczne zwane toksynami, gdyż produkowane są, wytwarzane przez organizmy żywe. Tak samo tutaj chodzi o metabolity grzybów, czyli mykotoksyny, czy metabolity robaków przewodu pokarmowego. I jeszcze, aby postawić kropkę nad i, muszę wspomnieć o substancjach toksycznych, które wytwarza sam nasz organizm. Z tym, że najczęściej są to substancje, które wytwarzane są w sposób fizjologiczny, jest to coś prawidłowego i one nam w ogóle nie zagrażają, jeżeli nasz organizm sprawnie funkcjonuje. Są to produkty przemiany materii i takim przykładem będzie tutaj amoniak, który jest wysoko toksyczny, powstaje w wyniku przemian białek i innych związków azotowych, ale nasza sprawna wątroba przekształca go do postaci mniej toksycznego mocznika, a mocznik jest już usuwany poprzez krew, dostaje się do moczu i usuwany jest głównie przez nerki. Także to tak już, żeby uzupełnić ten cały katalog substancji toksycznych w naszym otoczeniu i w środku naszego organizmu. No i jeszcze też ważna informacja, że jeśli chodzi o te substancje środowiskowe związane z cywilizacją, to szacuje się, że w chwili obecnej jest ich ponad 100 000. Są to substancje, których nie było 100 czy 200 czy 300 lat temu w środowisku człowieka. Więc jest to alarmujące zjawisko i z pewnością bardzo, bardzo obciążające nasze organizmy. Tak naprawdę ciężko jest współcześnie znaleźć całkowicie zdrowego człowieka i nawet całkowicie zdrowe dziecko. I jest jeszcze oczywiście pytanie, co nazywamy zdrowiem, bo też już chyba powoli zmieniamy definicję, bo już nie wiadomo, co jest normalnością. Ktoś, kto jest absolutnym okazem zdrowia, jest już, może uchodzić, myślę, że za dziwaka, że jeżeli ktoś nie ma żadnych dolegliwości i chorób, to mógłby wydawać się człowiekiem dziwnym we współczesnych czasach. No takich czasów żeśmy dożyli. I teraz powiedzmy sobie, w jaki sposób nasz organizm wypluwa dosłownie te substancje toksyczne. W postaci czego? No przede wszystkim będzie to mocz, będzie to kał, będzie to wydychane powietrze, będzie to pot, ale również będzie to mleko matki karmiącej i tutaj uwaga, uwaga, wszystkie mamy karmiące, musimy bardzo uważać na to, co nas otacza, co na siebie nakładamy, co wdychamy i tak dalej, co jemy, co spożywamy, gdyż wszystko to, czy większość tych rzeczy może lądować w mleku i przejdzie to do organizmu dziecka, no, o czym świadczy chociażby to, że wiedza powszechna, myślę, że kobieta karmiąca musi uważać na leki, jakie przyjmuje, zawsze konsultować to z lekarzem, gdyż chociażby same leki również przenikają do mleczka. I też tutaj wejdę w taką małą dygresję, ponieważ jest to bardzo ważna sprawa, że to zjawisko wydalania substancji toksycznych z mlekiem dotyczy również zwierząt. I teraz jeżeli my spożywamy mleko bądź jego przetwory pochodzące ze zwierząt hodowanych w warunkach przemysłowych, to zastanówmy się, czy te zwierzęta są wychowywane w warunkach wolnych od substancji toksycznych, czy spożywają paszę wolną od substancji toksycznych. Mleko i jego przetwory z takich źródeł wątpliwych na pewno będzie obciążać nasz organizm. Kolejny rodzaj substancji, którą nasz organizm produkuje i poprzez którą może wydalać substancje toksyczne, to będą włosy i paznokcie. I tutaj o tym może świadczyć fakt, że dokonuje się analizy pierwiastkowej włosów i paznokci, w której między innymi wykrywa się na przykład metale ciężkie, obecność metali ciężkich czy innych pierwiastków toksycznych. Inny sposób wypluwania przez organizm, w zasadzie w sensie dosłownym substancji toksycznych, to jest flegma, która powstaje w układzie oddechowym i ona jest wydalana poprzez kaszel albo poprzez katar. I są jeszcze takie substancje toksyczne, które organizm wydziela w środku naszego organizmu, ale tak nie zupełnie w środku. Mianowicie jest to ślina, która przedostaje się do naszego przewodu pokarmowego, a więc nie do końca do środka organizmu, tylko do jego przedsionka, bo przewód pokarmowy to nie jest jeszcze taki do końca środek organizmu,
szczególnie jak są szczelne bariery jelitowe, to, co jest dla nas niekorzystne, jest wydalane sprawnie i nie przenika do krwi, czyli do tego właściwego środka, więc możemy przyjąć, że środek organizmu zaczyna się dopiero po tej stronie już krwiobiegu. I inną substancją, którą organizm wytwarza między innymi w celu usunięcia substancji toksycznych, to jest żółć. Żółć to jest substancja produkowana przez wątrobę i ona jest wydalana na poziomie dwunastnicy do przewodu pokarmowego. I teraz przybliżamy się coraz bardziej do sedna tematu naszego dzisiejszego spotkania, jak organizm w jaki sposób wydala substancje toksyczne. A więc organizm, to już taka mała powtórka z biologii, ma pewne struktury, ma pewne narządy, które są oddelegowane czy zaprojektowane przez matkę naturę do tego, aby usuwały substancje toksyczne. I będzie to przede wszystkim wątroba, będą to płuca, będą to nerki i cały układ moczowy, będzie to skóra, będą to gruczoły sutkowe. Co jeszcze? Będą to same komórki, gdyż takie oczyszczanie organizmu odbywa się również na poziomie pojedynczych komórek. Jeżeli komórka sprawnie funkcjonuje, ona w własnym obrębie ma jakby własne gospodarstwo i ona na bieżąco dokonuje sprzątania, samosprzątania i wypluwa na zewnątrz to, co jest jej niepotrzebne, a tym bardziej to, co by miało jej zaszkodzić. I również będzie cały układ limfatyczny wraz z wszystkimi skupiskami tkanki limfatycznej, czyli z wszystkimi węzłami chłonnymi, migdałami, grudkami limfatycznymi typu kępki Peyera w jelitach i tak dalej, jak również towarzyszące temu układowi limfatycznemu komórki układu odpornościowego. I jeszcze chyba zapomniałam wspomnieć o śliniankach. Skoro ślina też służy do wydalania substancji toksycznych, to tutaj musimy wspomnieć o śliniankach. No i czy to jest już cały zasób, którym nasz organizm się posługuje w celu wydalania substancji toksycznych? To zależy. Jeżeli dojdzie do przeładowania organizmu substancjami toksycznymi, to okazuje się, że te narządy i gruczoły nie dają rady, nie nadążają z wydalaniem substancji toksycznych. Nieraz słyszymy o przeładowaniu wątroby, prawda, czy przeciążeniu nerek i są różne sytuacje. Coraz częściej we współczesnym świecie dochodzi do tego, że nasze organizmy same nie dają już sobie rady. I co one wtedy robią? W takiej sytuacji organizm nasz, gdy już nie potrafi sobie dać rady z tym przeładowaniem, otwiera wrota dla pewnych gości. Nie są to goście do końca grzeczni, nie są to goście do końca spokojni, powodują pewne zamieszanie, powodują sporo bałaganu, a mimo wszystko są w pewnych sytuacjach mile widziani przez organizm. I będą to grzyby. Teraz Państwa zaszokuje pewnie. Będą to różnego rodzaju wirusy, bakterie, pierwotniaki, jak również robaki przewodu pokarmowego. Szokujące, prawda? Ja teraz wprowadzę Państwa w taką wiedzę, którą dosyć niedawno usystematyzowałam, bo ja już do niej docierałam od lat, natomiast takim ukoronowaniem była niedawno przeczytana książka dr Nataszy Campbell-McBride. To jest rosyjska neurolog i również dietetyk. Ona mieszka w Wielkiej Brytanii. I ja z Nataszą Campbell-McBride jestem związana od lat w ten sposób, że czytam jej książki, śledzę jej wykłady. Nawet chwilowo korespondowałyśmy z tego względu, że udostępniłam fragmenty jej książki w książce Zdrowe Dzieci. To znaczy przetłumaczyłam fragmenty jej książki za jej pozwoleniem, więc przy okazji wymieniłyśmy trochę informacji, ale nie o tym chciałabym teraz mówić. Ta postać, ta lekarka jest w moim przekonaniu wybitną osobą, dlatego że oczywiście jestem daleka od religijnego podążania za kimkolwiek i tak zwanego wyznawania czyjejkolwiek wiedzy, bo każdy człowiek gdzieś tam się myli prędzej czy później i oczywiście tu nie chodzi o to, że wyznaję teorię Nataszy Campbell-McBride w 100%, ale jest to człowiek, który przede wszystkim posługuje się logiką,
obserwuje naturę, wyciąga niesamowite wnioski na podstawie najnowszych badań naukowych. Fantastycznie potrafi syntetyzować najnowszą wiedzę naukową i przedstawić ją zwykłym zjadaczom chleba w sposób bardzo przystępny. W swoich książkach Natasza, tutaj Państwu zaprezentuję teraz tę książkę, proszę zobaczyć na ekran. I dzięki tej książce ostatniej usystematyzowałam sobie wiedzę na temat sposobu oczyszczania się organizmu z substancji toksycznych, a przede wszystkim zrozumiałam, co za tym stoi, jakie mechanizmy, dlaczego dzieje się tak, a nie inaczej i dlaczego to wszystko jest tak logiczne, jak to wszystko wytłumaczyć, więc dla mnie to jest relatywnie nowość. Chociaż tak jak mówiłam, ja już od wielu lat gdzieś dochodziłam do tego, trochę też intuicyjnie, że nic w naturze nie dzieje się bez przyczyny. Innymi słowy, jeżeli w naszym organizmie pojawiają się grzyby, które powodują grzybice, no chociażby coś takiego jak w postaci przerostu grzyba candida, czy pojawiają się różne patogenne mikroorganizmy, bakterie, które wywołują różne stany zapalne w naszych jelitach, pojawiają się robaczyce, czyli choroby wywołane przez robaki przewodu pokarmowego i tak dalej, jak również pasożyty jednokomórkowe, to nie dzieje się to bez powodu i Natasza to fantastycznie wyjaśniła i ja dzisiaj Państwu też chcę przekazać tę cenną wiedzę. Więc wracając do naszego organizmu i jego systemu samooczyszczania się, stanęliśmy na punkcie, że organizm dochodzi do momentu, że sam już ze swoim doskonałym systemem samooczyszczania się, w jaki został wyposażony w naturę, niestety w obliczu naszego cywilizacyjnego przeciążenia nie daje już rady. To znaczy kiedyś, gdy żyliśmy w naturalnych warunkach, bardziej naturalnych, do takiej sytuacji najczęściej nie dochodziło. Obecnie dochodzi do takiej sytuacji u większości ludzi. Innymi słowy, większość ludzi ma swego rodzaju jakieś tam mniejsze bądź większe grzybice, przerosty grzybów, czy objawy tego, bo to nie muszą być stwierdzone grzybice. Większość ludzi ma zaburzone jelita. Mówi się, że wszyscy mamy robaki i tutaj zdanie Nataszy Campbell-McBride jest takie, że tak naprawdę te wszystkie organizmy, począwszy od tych jednokomórkowych, a kończywszy na robakach przewodu pokarmowego, one zawsze w nas są, nawet u ludzi zdrowych. Z tym, że w przypadku ludzi zdrowych jest ich tak mało i prawdopodobnie są to formy tak nieaktywne i jakby wyciszone, że po prostu nie ma żadnych objawów i ich nie widać. My możemy robić badania laboratoryjne i nie zidentyfikujemy ich obecności, chociażby w kale. I one sobie spokojnie czekają, są takie przygaszone, nie rozrastają się, nie robią nam żadnej krzywdy, no chociażby grzyb candida. To chyba powszechnie wiadomo, że wszyscy go mamy i wręcz on jest w małej ilości, ma swoją pożyteczną rolę do spełnienia. Chociaż idąc tutaj za tym, co przekazuje nam dr Natasza Campbell-McBride, nawet gdy dochodzi do przerostu grzyba candidy, to on również dalej pełni pożyteczną rolę. Wiem, że jest to szokujące, ale proszę pozwolić mi wytłumaczyć. Okazuje się mianowicie, że jeżeli mamy bardzo już zanieczyszczony organizm, to przede wszystkim w pierwszym rzucie będą się namnażać grzyby. Z tego względu, że grzyby fantastycznie pochłaniają różnego rodzaju substancje toksyczne, w tym metale ciężkie, również aluminium, różne wytwory, substancje pochodzące z przemysłu petrochemicznego, jakieś rozpuszczalniki i tak dalej. One to bardzo lubią, to znaczy helatują, obejmują i w jakiś sposób są przez nasz organizm wydalane. W drugim rzucie rozrastają się różne patogenne bakterie, wirusy, pierwotniaki i w szczególności bakterie. Dla nich pożywką będą nie tylko substancje toksyczne, ale również same te grzyby, gdyż te grzyby same w sobie, owszem, stanowią obciążenie dla organizmu. Zaraz do tego wrócę. I są same w sobie mykotoksyny, przecież toksyny, które te grzyby wytwarzają, też są obciążeniem dla organizmu, ale to z kolei będzie pożywka dla tych organizmów, powiedzmy, drugiego rzutu. No i potem też mogą, czy równocześnie, tego to już dokładnie nie wiem, pojawiają się robaki przewodu pokarmowego, które również sprzątają. One cały czas migrują i systematycznie są usuwane przez nasz organizm w skałę i gdy wychodzą,
one wyprowadzają ten nadmiar substancji. No i teraz, czy te organizmy same w sobie nie powodują chorób? Bo my najczęściej właśnie, jaką jedną z przyczyn naszych chorób wskazujemy właśnie różne tak zwane pasożyty, bo też trzeba by było się teraz zastanowić nad tym sformułowaniem, czy te organizmy rzeczywiście są pasożytami, bo pasożyty to są organizmy, które tylko jednostronnie czerpią korzyść z drugiego organizmu, a same nic w zamian nie dają. I czy w ogóle można mówić o zjawisku pasożytnictwa w przyrodzie, skoro wszystko ma swój cel i gdzieś tam wszystko czemuś służy, czemuś wyższemu. Czemu mają służyć te, powiedzmy, pasożyty, czy pasożyty w cudzysłowie naszemu organizmowi, skoro one go też w jakiś sposób dewastują? Tak jak powiedziałam, są to goście dosyć niegrzeczni i robią straszny bałagan. Mamy strasznie dużo sprzątania później po tych gościach. No ale one mają swoją rolę do spełnienia. No, organizm dochodzi do wniosku, natura dochodzi do wniosku, że skutki uboczne przebywania, rozrostu tych pasożytów w naszym organizmie są mniejszym złem w porównaniu do przeładowania naszego organizmu substancjami toksycznymi. Innymi słowy, gdyby organizm nasz nie zaprosił, nie otworzył drzwi dla tych wszystkich patogenów, to sam by się szybciej załamał pod wpływem tych substancji toksycznych i być może objawy chorobowe byłyby o wiele bardziej silne, a być może nasze życie by się skróciło. W związku z tym organizm idzie na taki kompromis, że okej, posprzątamy po tej imprezie, tylko chodźcie tutaj, pomóżcie nam w usunięciu przede wszystkim tych substancji toksycznych. I teraz dla mnie to też, pomimo że gdzieś tam intuicyjnie czułam, że tego rodzaju infekcje mają jakiś swój sens i same w sobie nie są przyczyną chorób, to czułam zawsze intuicyjnie i gdzieś tam logika mi podpowiadała i również pewna literatura, z tym, że nie przedstawiająca tego zjawiska wystarczająco, wyczerpująco dla mnie. Więc była taka literatura, więc gdzieś tam już dochodziły do mnie takie informacje, że tak, to ma sens. Natomiast tutaj u Nataszy się to pięknie wyklarowało, wszystko jest pięknie wytłumaczone. No ale jednak postanowiłam to sprawdzić i nie musiałam daleko szukać. Bardzo krótki czas poszukiwania jakiegoś artykułu naukowego na ten temat i dotarłam do pierwszego, mogę powiedzieć, lepszego z brzegu. Dalej już nie wchodziłam w to, bo wydaje mi się, że temat rzeczywiście nie jest tematem wymyślonym przez kogoś, kto ma jakąś bujną fantazję, tylko, no zresztą ja nie mam powodu, żeby nie ufać książkom Nataszy Campbell-McBride, gdyż są znakomicie udokumentowane i oparte na badaniach naukowych. Więc trafiłam na artykuł, tutaj zaraz Państwu go przedstawię. Proszę zobaczyć. Helmintoterapia, działanie lokalne i obwodowe na przykładzie nieswoistych stanów zapalnych jelit i stwardnienia rozsianego. Artykuł pochodzi z roku 2019 i został napisany przez pracowników Uniwersytetu Warszawskiego, Zakładu Parazytologii, Instytutu Zoologii i Wydziału Biologii. I o co chodzi w tym artykule? Artykuł przedstawia badania, które przeprowadzono w medycynie na temat terapii helmintami, czyli pasożytami przewodu pokarmowego, takimi jak tasiemce, obleńce czy przywry, a konkretnie stosowano eksperymentalnie terapię u osób chorych na różnego rodzaju stany zapalne jelit, bądź u pacjentów ze stwardnieniem rozsianym. Infekowano ich takimi pasożytami i okazywało się, że w zasadzie za każdym razem te ich problemy zdrowotne, ich choroby ustępowały. I ja przeczytam Państwu fragment, tutaj jest zaznaczony na żółto w streszczeniu tego artykułu. Cytuję. Wiele badań na modelach laboratoryjnych i badań klinicznych z udziałem pacjentów wskazuje, że zarażenia pasożytami mogą hamować stany zapalne towarzyszące m.in. nieswoistym zapaleniom jelit i stwardnieniu rozsianemu. Niesamowite informacje, prawda? I myślę, że warto się w to wgłębić. Zainteresowanych odsyłam do tego artykułu. Myślę, że link będzie w opisie do filmu. Nie ma zresztą problemu, żeby sobie samodzielnie ten artykuł odnaleźć w internecie. Bardzo ciekawa sprawa. I teraz w związku z tym zadajmy sobie kluczowe pytanie. Dlaczego zasiedlają nas pasożyty?